Witamy serdecznie. Przedstawiamy Państwu zupełnie nowy, samodzielny moduł drzwi i okien działający w nowej 64-bitowej wersji programu opartej na środowisku .4CAD 10.1. Poprzednie narzędzie, które znajdowało się w module ścian, w wersji 64-bitowej jest już niedostępne. Natomiast pozostawiliśmy możliwość edytowania projektów z poprzedniej wersji drzwi i okien. W porównaniu do poprzedniej wersji programu, moduł ten ma ogromne możliwości konfigurowania setek, a nawet tysięcy modeli drzwi i okien dopasowanych do własnych potrzeb aranżacyjnych. Dodatkowo te modele można zapisywać do własnej bazy danych w celu ponownego wykorzystania ich w przyszłości. Dodaliśmy opcję Wstaw poza ścianą, dzięki której mamy możliwość wstawienia drzwi i okien w każdym innym miejscu poza ścianą bez ograniczeń. Dużą zmianą jest również to, że wstawiając drzwi w ścianie, podział powierzchni pomiędzy pomieszczeniami ustawia się dokładnie pod skrzydłem drzwiowym. W oknie modułu widnieją dwie zakładki, osobno dla drzwi i osobno dla okien. Na początku omówmy drzwi. Mamy tutaj pogrupowane modele skrzydeł drzwiowych, ościeżnic, klamek oraz zawiasów. Modele drzwi są podzielone na drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne. Drzwi wewnętrzne dzielą się według sposobu otwierania, natomiast zewnętrzne według ilości skrzydeł. Do projektu możemy wstawić również samą ościeżnicę bez skrzydła drzwiowego, czyli inaczej mówiąc tunel. Wchodząc w zakładkę Wszystkie, w jednym miejscu do dyspozycji mamy, tak jak sama nazwa mówi, wszystkie dostępne skrzydła drzwiowe do wyboru. Wyszukując model drzwi, możemy zrobić to na parę sposobów. Pierwszy to standardowe przeglądanie skrzydeł drzwiowych. Klikając na wybrany model, w którym mamy widoczną czarną strzałkę, rozwija nam się cała grupa drzwi danej serii. Oznacza to, że są to modele, które mają do wyboru więcej skrzydeł drzwiowych niż jedno. Oprócz tego możemy powiększyć lub pomniejszyć podglądy wszystkich skrzydeł w zależności od tego, czy chcemy zobaczyć więcej modeli w jednym miejscu, czy wybrane skrzydła w powiększeniu. Możemy również skorzystać z wyszukiwania drzwi za pomocą tagów. Wybierając na przykład drzwi bezprzylgowe oraz z możliwością wykonania podcięcia, pojawiają nam się tylko te, których szukamy. Wybierając odpowiednie dla nas skrzydło drzwiowe, możemy je zmodyfikować. Po jego lewej stronie widzimy dwa okna: właściwości drzwi i materiały. We właściwościach możemy zmienić wysokość drzwi oraz szerokość. Możemy również wpisać wybrany wymiar ręcznie i zatwierdzić klawiszem Enter. Jest to pomocne w sytuacji, kiedy jest nam potrzebny niestandardowy wymiar drzwi. Poniżej mamy możliwość zmiany strony otwierania skrzydła drzwiowego. Zmieniając lewe na prawe, w podglądzie widzimy, że klamka oraz zawiasy zmieniły stronę montażu. Otwieranie drzwi możemy mieć do wewnątrz, jak również na zewnątrz. Poniżej mamy funkcję, której do tej pory nie było w programie. Jest to otwieranie skrzydła drzwiowego pod wybranym kątem. Kąt możemy zmienić plusem albo minusem co 10 stopni. Natomiast tak jak w przypadku zmiany wysokości i szerokości drzwi, kąt możemy ustawić ręcznie, zatwierdzając jak uprzednio klawiszem Enter. Jeżeli mamy możliwość zrobienia wentylacji w skrzydle drzwiowym, do wyboru mamy dwa rodzaje podcięcia
otworów oraz kratek. Wybierzemy podcięcie, żeby zobaczyć, jak będzie ono wyglądać. Poniżej mamy okno z materiałami samych drzwi, przeszkleń, ościeżnic, zawiasów oraz klamek. Natomiast w oknie podglądu modelu mamy możliwość sprawdzenia wymiarów drzwi oraz zmiany tła na kolor szary. W naszym modelu drzwi możemy zmienić dodatkowo ościeżnicę. Wybierzemy regulowaną z panelem do sufitu. Oprócz tego wymienić możemy klamkę. Jak widzimy, klamki są podzielone na 7 grup. Większość grup ma swoje serie, na które składa się sama klamka, klamka z zamkiem na klucz, klamka z zamkiem patentowym oraz klamka z blokadą łazienkową. Naszą klamkę zmienimy na klamkę z okrągłym szyldem oraz zamkiem patentowym. I w podglądzie modelu widzimy, jak ona wygląda na naszym skrzydle drzwiowym. Zawiasy w drzwiach są wstawiane automatycznie i dopasowane do rodzaju skrzydła. W tym przypadku zawias jest przypisany do drzwi bezprzylgowych. Przykładowo w drzwiach przylgowych mamy do wyboru aż 5 rodzajów zawiasów. Po nadaniu własnych właściwości drzwi i skończonej modyfikacji możemy je użyć w naszym projekcie, wskazując miejsce wstawienia. Jak widać, drzwi mogą być wstawione z jednej albo z drugiej strony ściany. Pierwsze wstawimy tak, żeby otwierały się do środka pokoju i klikając lewym przyciskiem myszy potwierdzamy miejsce wstawienia. Program automatycznie wraca do modułu drzwi i okien i pojawia nam się nowe okno, położenie na ścianie. Na tym etapie możemy zmienić odległość A, jak również odległość B. Możemy to zrobić plusem albo minusem lub zmienić wymiary ręcznie, potwierdzając klawiszem Enter. Poziom wstawienia automatycznie pokazuje 0. Mając już wszystko, klikamy na przycisk Wstaw. Okno modułu zamykamy krzyżykiem albo klawiszem Escape. Wchodząc w wizualizację, możemy zobaczyć, jak wyglądają wstawione drzwi bezprzylgowe z regulowaną ościeżnicą do sufitu. Jeżeli w projekcie jest potrzeba usytuowania drzwi blisko siebie i wybierając miejsce wstawienia, wchodzimy w skrzydło, które już w ścianie mamy, program podpowiada nam, że mamy kolizję, ale nie blokuje wstawiania drzwi i decyzję o tym, jak te drzwi wstawimy, pozostawia nam. My wstawimy drzwi oczywiście bez kolizji, ze skrzydłem, tym razem otwieranym na zewnątrz. Ponownie wchodząc w wizualizację, widzimy, jak nasze drzwi prezentują się na ścianie.